Hej, witam Was w kolejnym bardzo ciekawym vlogu. Otóż wróciłam z wakacji, teraz lecę malować pannę młodą, którą znam już od wielu lat. Dziś właśnie bierze ślub, także to ja będę miała zaszczyt, żeby ją pomalować. W domu dzieje się dużo. Chyba muszę obrócić kamerę i Wam pokażę, co się dzieje. Tada! Tutaj zazwyczaj jest wielki stół, ogrodowy stół i pełno moich kwiatów. Lecimy dalej. Tak wygląda mój salon, bo szykujemy tutaj mały remont. Także u mnie nie dzieje się nic ciekawego. Nie lubię remontów, nawet jest echo. Ogólnie kiedy mieszka się w domu, w którym jest remont, to jest po prostu masakra. Także wszędzie jest bardzo dużo kurzu, bardzo brudno, a my jeszcze dobrze nie zaczęliśmy. Jak mi dobrze pasują te kapcie do tego stroju. Zazwyczaj ubieram się właśnie na czarno, kiedy lecę malować panny młode. Oczywiście biżuteria z Happiness. Wyglądam dobrze, no nie będzie to takie proste, żeby wyglądać dobrze przy tym, kiedy w domu jest takie zamieszanie. No ale od jutra zacznie się kłucie, od jutra zaczniemy kłaść nowe kafelki i wciąż sobie powtarzam, później będzie pięknie. Później. Ja piję kawkę z rana, a to taka sytuacja. To będzie długi dzień. Wszędzie oczywiście rozłożone rzeczy. Jak ja nie lubię remontów w domu. Pierwszy dzień pracy zakończony i już widać pierwsze efekty. Bardzo mi się podoba. Wiecie, jak to jest, kiedy wybiera się w sklepie kafelki czy meble, a później nie jesteś pewny, czy dokonałeś dobrego wyboru. Na szczęście, kiedy kafelki są położone, to podobają mi się bardzo. Będą na pewno bardzo wytrzymałe. I kolor robi różnicę. Także po pierwszym dniu efekt jest taki. Niestety pokój jeszcze nie jest skończony, ale zobaczcie, jak fajnie są ruchome te kafelki. Widzicie, że one nie są jednokolorowe. Przepięknie to wygląda. No, później zobaczymy efekt końcowy. Jestem bez drzwi, bo te drzwi będziemy też robić na jasny kolor. Muszą jeszcze dokończyć koło kominka, który też będziemy poprawiać. No, tak to wygląda. Jak niestety, dobrze, że dzieci są u dziadków. Nie mamy nawet kuchni. I na zewnątrz też wcale nie jest ciekawie. Kolejny dzień remontu. Wybieramy się znowu na kolację z mężem, bo jak możecie zauważyć, nie mam kuchni. Tu była kiedyś kuchnia, ale już są kafelki. Nie będę Wam za wiele pokazywać teraz, ze względu na to, że pod koniec filmu zobaczycie efekt końcowy. A tutaj salonik. Ups. Kolejny dzień remontu, już mam naprawdę tego wszystkiego dość. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z Was robił remont w domu w trakcie zamieszkania. Odradzam. To jest koszmar, tym bardziej, że zawsze się coś przeciągnie. Wczoraj malowaliśmy całą kuchnię i postanowiliśmy wymienić też lodówkę. Także tam na końcu musimy jechać, zobaczyć. Już byłam 2 razy, ale się nie możemy zdecydować. Myślę, że nie będziemy wybierać takiej lodówki zabudowanej do zabudowania, tylko właśnie taką normalną lodówkę. Ona mi się podoba i według mnie w tej kuchni będzie wyglądała ok. Byłam dzisiaj rano też na małych zakupach. Mój tarasik. Byłam na małych zakupach, bo już mam pomysł na nasz salonik. Troszeczkę go zmienimy. Będzie mniej więcej w takich odcieniach beżu. Tak bym chciała. Zobaczymy, jak wyjdzie. I kupiłam zasłony w Ikei. Będę musiała je przetestować, bo nie jestem pewna, czy dokonałam odpowiedniego wyboru. To jest taka bardziej przeźroczysta.
zasłona prześwitująca i ją bym chciała najpierw, a później na górę taką w odcieniu beżu. No zobaczymy, czy faktycznie to będzie razem fajnie wyglądało. No w tym świetle kolor mi się podoba. Byłam też wtedy znalazłam bardzo fajne portavazo. To jest taki stoliczek na doniczkę. Fajnie to wygląda. Zapłaciłam za niego tylko 12 euro. Bardzo podobne drewno do tego, jakie my mamy w domu. Także myślę, że to też będzie fajnie wyglądało właśnie pod kwiatki. Kupiłam 2. Nie wiem, ile razy weszłam i zeszłam z tej drabiny. Przynajmniej nogi mi się jędrnią. No i wreszcie skończyliśmy remont, to znaczy skończyliśmy, jeszcze do końca nie skończyliśmy, bo mamy kilka prac jeszcze do wykonania, ale postanowiłam, że już Wam pokażę pierwsze efekty, a z czasem jak już coś tam skończymy, to na pewno pokażę Wam to w kolejnych vlogach. Wiem, że będzie lawina krytyki, wiem, że znowu dostanę komentarze typu, że mieszkam w mieszkaniu, w piwnicy, a nie w domu i mogłabym Wam naprawdę to udowadniać za każdym razem, ale myślę, że kto mnie śledzi od dłuższego czasu, ten wie. Po drugie, gdybym tak naprawdę mieszkała w mieszkaniu, jaki byłby problem, by to powiedzieć? Przecież to nie jest tak, że dom to jest dom, a mieszkanie to już jest fe. Skoro Wam mówię, mój pies szczeka, skoro już Wam mówię od zawsze, że mieszkam w domu, pokazywałam Wam wiele razy, bo myłam okna czy cokolwiek z zewnątrz, to naprawdę tak jest i mam już dość tych komentarzy negatywnych. W każdym razie wracamy do tematu remontu. To jest pokój, w którym ja często pracuję. Nigdy Wam go za bardzo nie pokazywałam, tu miałam bardzo dużo obrazów i zapomniałam nagrać to, jak było wcześniej. To znaczy, myślę, że w niektórych vlogach mogliście zobaczyć urywki tego pokoju, bo tutaj meble, które już widzieliście, są takie same, ale nie miałam tutaj tego lustra i tak tego wykończonego. To jest moje studio, gdzie bardzo często nagrywam dla Was filmy, gdzie robię paznokcie, gdzie często maluję, więc chciałabym to też zmienić. Będą tutaj też fajne światła, większe lustro, bo te lustro było przy wejściu. Stąd mam też przepiękny widok, ale niestety jest jeszcze tam stary dywan i musimy go najpierw wynieść i postawić tam nasz stolik ogrodowy, gdzie mam bardzo dużo kwiatów i myślę przepiękny widok, ale o tym już wiecie, bo mnie śledzicie od dłuższego czasu. Tutaj mam dużo roślinek, ale na nie też mam fajny pomysł. One tak nie będą stały koło kaloryfera. Kaloryfer jest jeszcze do pomalowania. Obracamy się w drugą stronę i tak, tu są drzwi, które będę ja, zmienimy kompletnie kolor, to znaczy ja. Najpierw go rozjaśnimy, a później pomalujemy, bo te drzwi teraz takie drewniane, ciemne, do niczego naprawdę nie pasują. Trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło tak, jak ja chcę. Idziemy do salonu. W salonie mam stół, który Wam już pokazywałam w ostatnim vlogu. Przepiękny stół, ale niestety no on teraz nie ma nic.
jest tak naturalny. On w kamerce wydaje się ciemniejszy, on jest naprawdę bardzo jasny teraz. O, on ma taki kolor. O, widzę, że kamera sama przyciemnia. On jest taki bardzo, bardzo jaśniutki i ten stół bardzo mi się podoba właśnie w takim odcieniu. Robiliśmy sondaż, ale ja jeszcze się nie zdecydowałam, co na ten stół położyć, żeby właśnie on nie był, żeby on się nie zniszczył, ale żeby też nie stracił tego koloru. Zasłony też jeszcze nie do końca są skończone, bo one będą podpięte. Nie będą tak sobie po prostu wisieć. Dostaję bardzo dużo pytań, po co te zasłony, skoro mam tutaj takie małe okna. Właśnie po to. Kto mieszka we Włoszech, ten wie, że we Włoszech są takie budynki właśnie z takimi malutkimi okienkami, które kiedyś były modne, nie wiem jak to było robione. W szczególności nasz dom po tej stronie ma po prostu ziemię. I dlatego mam takie okna, ale te okna mi się nie podobają i chcę je zakryć. Więc proszę mi już tu nie komentować, że te okna, po co ja tam daję zasłony, skoro tam okien nie ma. Okna są, tylko że po prostu są małe i to są okna takie, o. Bo z tej strony mamy ziemię, a z drugiej strony mamy piękne widoki na jezioro i na góry, także tak to wygląda. Mam tu jeszcze mały nieporządek, zaraz tu posprzątam i pokażę Wam właśnie przed i po. Największą pracą, jaką wykonaliśmy, tak naprawdę to tylko na tym nam zależało, to są kafelki. Zmieniliśmy po prostu podłogę. Wcześniej mieliśmy tu czerwony odcień Cotto i powiem Wam szczerze, nie, że nie podobał mi się, ale było tu bardzo ciemno i po prostu ten kolor mi się nie podobał, tym bardziej, że mamy już kamień na widoku i po prostu chcieliśmy zmienić tą czerwoną podłogę. Ona mi się nigdy nie podobała. Tu jeszcze mamy dużo zmian, bo jeszcze będzie zmieniony kominek. No wszystko powolutku. Podłoga bardzo fajna. Bardzo bym chciała mieć tutaj parkiet, ale niestety parkiet byłby bardzo niepraktyczny, bo tutaj w domu nikt nie ściąga butów. Także musiałam wybrać coś, na czym nie będzie widać bardzo brudu, coś, co będzie praktyczne i co będzie pasowało właśnie kolorystycznie do całej reszty. Oprócz tego zmieniliśmy też lodówkę. Tutaj nie ma czym się chwalić, normalna lodówka, ale wcześniej mieliśmy tą taką już, która była w komplecie z naszą kuchnią, a że już nie najlepiej działała, to kupiliśmy sobie nową i stwierdziliśmy, że nie będziemy brali takiej, którą wkłada się do półki, tylko weźmiemy normalną i jestem z niej bardzo zadowolona. Naprawdę fajna też ta opcja na warzywa. Ja miałam bardzo starą lodówkę, ona miała już 10 lat. I widzę różnicę. O, tu polski Kubuś, reklama. A tutaj polski Koperek, też reklama. I pomalowaliśmy całe mieszkanie. Ja i mój mąż, co zresztą mogliście zobaczyć. Tutaj nasz papież. Przepiękny jest ten obraz ręcznie malowany. Kupiłam go kiedyś w Polsce. Tutaj, nie wiem czy pamiętacie, przy samym wejściu było takie duże lustro, które teraz jest w moim pokoju, w którym pracuję. I tutaj czekam, aż znajdę drewniane lustro. Ogromne, na całą ścianę, żeby właśnie jak wchodzi się do domu było duże lustro. Bardzo by mi się tutaj podobał taki kącik. Kwiatek przy wejściu i właśnie duże lustro. No i tyle, jeśli chodzi o zmiany. No nie wiadomo, jakich zmian nie zrobiliśmy, ale kolorystycznie całkowicie salon się zmienił. Zmieniliśmy podłogi i pomalowaliśmy cały dom. Także mało to też nie jest. Tym bardziej, że my już większość prac w domu zrobiliśmy, jak okna, czy meble u góry w naszej sypialni, czy w dziecięcych pokojach. No jeszcze pokój Gabriele jest do odnowy. Łazienkę na dole już widzieliście w ciemnym drewnie, także to już Wam pokazywałam. Jestem bardzo zadowolona z naszego wyboru. Bardzo podoba mi się efekt końcowy, dajcie znać, czy Wam też się podoba. Będzie jeszcze zmiana w salonie, bo czekam jeszcze na taki duży fotel. Będzie kanapa właśnie podwójna, niezbyt duża i taki duży fotel. Właśnie jest puf, na który też można sobie usiąść. Jak znajdę fajny stolik, to też go wezmę. No ale to wszystko małymi kroczkami, bo wiadomo, że do domu nie można, może nawet można, ale nie powinno się kupować wszystkiego na raz, bo możemy później żałować. Lepiej jest z czasem zauważymy, czego nam brakuje, czego nie, co byśmy chcieli i właśnie w naszym przypadku tak jest. Także ja się z Wami żegnam. Wiem, że na ten film bardzo czekaliście. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłam
i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!